Witajcie spragnieni wiedzy, rezydenci zła. Nadeszła pora, aby przekroczyć bramę zamku pani Dimitrescu i poszukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Jak to się stało, że atrakcyjna, pełna wdzięku kobieta z klasą była morderczynią z nietuzinkowymi upodobaniami? Prześledzimy jej mroczną historię oraz sprawdzimy, jak do tego doszło, że wokół samej postaci zrobiło się głośno, a Alcina zyskała miliony fanów na całym świecie. Rodzinne korzenie Dimitrescu prawdopodobnie sięgają starożytnych czasów i wywodzą się z jednego z 4 założycieli górskiej społeczności wysoko postawionego w lokalnej hierarchii rodu Caesara. Region ten niegdyś był sercem potężnego podziemnego królestwa, po którym pozostały jedynie ruiny oraz monumenty. W XV wieku wschodzące państwa podjęły starania o ekspansję w górach, a kontrola przełęczy była istotnym przedsięwzięciem wojskowym podczas wojen wołoskich i mołdawskich z Imperium Osmańskim. Kluczowy punkt fortyfikacyjny miała stanowić graniczna twierdza dla zbrojnych wraz z wybudowanym na południu zamkiem. Sami zaś zarządcy fortecy przez stulecia sprawowali feudalne i tyraniczne rządy nad lokalnymi mieszkańcami, których w większości uważali za heretyków i pogan. Alcina Dimitrescu urodziła się tuż przed I wojną światową, a po osiągnięciu pełnoletności próbowała swoich sił w branży muzycznej. Występowała wraz z zespołem jazzowym The Pal Boys jako Miss D w różnych krajach Europy, ale jej kariera została gwałtownie przerwana w 1939 roku przez wybuch II wojny światowej, skutkiem czego, nie widząc innego rozwiązania, była zmuszona wrócić w rodzinne strony, które nie były już takie jak przed laty. Położona w Rumunii górska wioska wraz z sąsiadującymi terenami przez wiele dziesięcioleci żyła w odosobnieniu od świata zewnętrznego. Ludzie, którzy od pokoleń zamieszkiwali te rejony, nie znali innego życia. Skromni, lojalni swoim władcom, parali się łowiectwem, uprawą roli czy rzeźbiarstwem, prowadząc spokojne, pobożne życie. Niestety do czasu. W latach 1919-1920 do wioski przedostała się hiszpańska grypa, śmiertelna choroba, która spustoszyła okoliczną ludność. Na pomoc tym, którzy chorowali, przyszła lokalna wieszczka, niejaka Miranda, która wstrzykując w ciała zdesperowanych mieszkańców czarną maź, leczyła ich w mgnieniu oka. Tajemnicza substancja była niczym innym jak pleśnią, superorganizmem grzybicznym, który pobierając składniki odżywcze z ciała nosiciela, rozmnażała się i powoli przejmowała komórki w jego organizmie. Efektem ubocznym była natychmiastowa regeneracja ran oraz wysoka odporność na ból, lecz gdy pleśń dotarła do mózgu, mocno wpływała na umysł niektórych gospodarzy. Niedługo po tym Miranda w pobliskim kościele wygłosiła płomienne kazanie, w którym obwieściła, że jest prorokiem czarnego Boga. Tym samym większość mieszkańców pod wpływem pleśni porzuciła dotychczasową wiarę i nawróciła na pogański kult, zwąc Mirandę swoją matką. Tych, którzy byli przeciw, zaczęto eliminować lub wykorzystywać w eksperymentach przywódczyni. Przez kolejne lata sekta skutecznie rozwinęła kult jednostki i sprawowała w regionie pełną władzę. Nie wiadomo, co działo się z samą Dimitrescu w czasie panowania kultu aż do momentu jej infekcji. Wiemy, że w latach 50. w wieku 44 lat Alcina, oczarowana osobowością i silnym charakterem Mirandy, a także zmanipulowana deklaracjami o życiu wiecznym, zgodziła się przyjąć do swojego ciała pasożytniczego nicienia wystawionego na działanie pleśni. Po udanej asymilacji z ciałem gospodarza gwarantował wielką moc, a w skrajnych przypadkach wywoływał gwałtowne mutacje. Miranda wykorzystywała te pasożyty, wierząc, że za ich pomocą wróci życie swojej zmarłej córce, a Alcina była obiecującą kandydatką. Dzięki niemu przestała się starzeć, rany szybko się goiły oraz zachowała własną świadomość. Jednak po pewnym czasie wyszło na jaw, iż Dimitrescu ma dziedziczną chorobę, a efektem ubocznym jest ciągły pociąg do świeżego
świeżej krwi, co eliminowało ją z eksperymentu Mirandy. Przywódczyni postanowiła ją obserwować i zostawić przy życiu, a w ramach nagrody uczyniła Alcinę swoją przybraną córką oraz jednym z 4 lordów panujących na tych ziemiach, tak jak jej potomkowie. Co prawda gardziła pozostałymi lordami, uważając, że nie są godni tego, aby równać się z rodem Dimitrescu. Według zapisek hrabiny, Miranda wraz z kultem przekazała jej pełną władzę nad zamkiem, gdzie zajmowała się produkcją wina według pieczołowicie wyselekcjonowanych składników, podobnie jak jej przodkowie. Odzyskując przywileje, czując się wyjątkowo drugą, najważniejszą osobą po matce Mirandzie, Alcina rządziła zamkiem z barbarzyńskim okrucieństwem. Przez swoją chorobę i sadystyczne upodobania, aby utrzymać się przy życiu oraz zachować ludzką formę, mordowała ludzi, zjadała ich mięso, wypijała, a nawet kąpała w ich krwi. Regularnie przyjmowała nowe osoby na służbę, a gdy coś przewiniły, zostawały zabrane do lochów, po czym spuszczano im krew i magazynowano. Z czasem gust Dimitrescu stawał się bardziej wyrafinowany i zaczęła selekcjonować swoje ofiary, wybierając tylko młode kobiety. Ich krew często wykorzystywała mieszając z winem, uzyskując doskonały według niej bukiet smakowy. Takie kobiety po śmierci powracały do życia dzięki pleśni i stawały się mutantami, niewolnicami hrabiny, zaś z mężczyzn wysysano całą krew, a ich truchła wieszano na polach jako strachy na ptactwo. Przed 1958 rokiem Miranda przeprowadziła eksperyment z pasożytem Kadu w zamku Dimitrescu na 3 młodych kobietach niewiadomego pochodzenia. Zaledwie po jednym dniu od zabiegu ich ciała zaczęły oblegać owady, które zjadały skórę i mięso. Po 4 dniach ciała tych kobiet zostały całkowicie skonsumowane przez insekty, a w ich miejscu pozostawała tylko ciemna, wijąca się masa stworzeń w kształcie człowieka. Dopiero po 6 dniach owady zaczęły przekształcać się z powrotem w ludzkie ciała, a Alcina na widok przebudzonych, bezbronnych młodych dziewczyn poczuła więź niczym matka do swych córek. Być może dlatego, iż nigdy nie miała swoich biologicznych dzieci. Żadna z 3 kobiet nie pamiętała tego, co działo się przed infekcją. Dimitrescu nadała swoim przybranym córkom imiona Bella, Daniela i Cassandra. Alcina przez pół wieku wraz ze swoimi córkami porywała miejscowych, żywiąc się ich mięsem oraz krwią. Jej przybrane córki stały się częścią rodu Dimitrescu, a hrabina zleciła w pewnym okresie wykonanie ich portretu. Tutejsi władcy nie cieszyli się dobrą opinią. Wśród społeczności mówiono, że w zamku nie czeka nic dobrego, jedynie krew i śmierć, a arystokratka wraz z córkami dorobiły się przydomka czarownic. W pewnym momencie rządy terroru próbowano nawet obalić, gdyż jeden z mieszkańców zorganizował zamach na życie hrabiny. Chciał zbliżyć się do Dimitrescu i użyć zatrutego ostrza, zwanego sztyletem kwiatów śmierci. Była to bogato zdobiona broń, którą przekuto na kontynencie euroazjatyckim, a według legendy była w stanie uśmiercić potwory oraz demony. Próba zabójstwa ostatecznie nie powiodła się, a niedoszły zabójca został stracony i pochowany wraz z ostrzem. W 2021 roku wszystko miało się zmienić. Miranda znalazła idealnego gospodarza, którego szukała przez całe stulecie. Wszystkie jej eksperymenty z użyciem pleśni oraz pasożytów miały jeden cel – odzyskać swoją zmarłą córkę. Rdzeń superkolonii pleśni, która znajdowała się pod wioską od wieków, pochłaniała różne organizmy, a miejsce to przechowywało kopię świadomości wszystkich ludzi, w tym zmarłej córki matki Mirandy. Kobieta wierzyła, że jest w stanie za jego pomocą przywrócić córkę w innej, żywej istocie. Wintersowie byli już wystawieni na działanie pleśni podczas incydentu w domostwie Bakerów, więc DNA Rose było unikatowe.
Zdeterminowana Miranda porwała Rose, a jej ciało podzieliła na 4 części w procesie krystalizacji, umieszczając w specjalnych pojemnikach, aby zachować przy życiu. Po powrocie do wioski o wschodzie słońca 9 lutego każdy z lordów dostał jej fragment i miał strzec za cenę życia do czasu, aż korzeń grzybiczny uzyska wystarczającą biomasę, aby przeprowadzić rytuał połączenia. Oczywiście o prawdziwych intencjach matki Mirandy nie wiedział nikt. Jak już wiecie, przykładowo z filmu Donnie Beneviento, Ethan Winters również trafił do górskiej wioski, by ratować Rose. Dzięki uzyskanym informacjom wyrusza do zamczyska na skraju góry, wierząc, iż to właśnie tam odnajdzie swoje dziecko. Szybko zostaje obezwładniony i zaciągnięty przed oblicze matki Mirandy. Na spotkaniu Rady przywódczyni wraz z pozostałymi lordami zdecyduje o jego losie. Dimitrescu chętnie zaopiekowałaby się nowym przybyszem, lecz to Heisenberg ma zdecydować o losie mężczyzny. Wintersowi udaje się przeżyć pułapki Karla i ostatecznie wkracza do zamku hrabiny. Nothing but blood and death. Huh? Na rozkaz Mirandy, Alcina i jej córki wymordowały całą swoją służbę oraz każdego, kto pojawił się w pobliżu zamku, gdyż nie mogły ufać nikomu poza sobą. Podobny los spotkał wioskę, którą spustoszyli Lykanie. Ethan dostał się do środka fortecy bez żadnego oporu. Jak się później okaże, był to życiowy błąd pani zamku, za który poniosą najwyższą cenę. Pomimo łatwego wtargnięcia, Winters został szybko osaczony przez córki Dimitrescu oraz obezwładniony. Pozostawiony sam sobie nie poddał się i zbiegł, konfrontując się z Bellą, którą ostatecznie pozbawił życia. Okazało się, iż kobieta może zmieniać swoją ludzką formę, co czyni ją niewrażliwą na kule czy ostrza, ale owady są podatne na chłód, co wykorzystał Winters. O tym, że Ethan jest w zamku, Alcina postanowiła poinformować matkę Mirandę, a sama pomścić śmierć Belli. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Ethan, przemierzając korytarze zamku, unikał starcia z Dimitrescu. Hrabina była wyjątkowo odporna na broń palną, a jej pazury stanowiły poważne zagrożenie. Winters natknął się na Daniela oraz Cassandrę, które z odrobiną sprytu i szczęścia ostatecznie zabił. Zrozpaczona Alcina, wbrew zakazowi Mirandy, wytropiła mężczyznę w rodzinnej krypcie. Niefortunnie dla niej Ethan znalazł w trumnie ciało mężczyzny wraz ze sztyletem kwiatów śmierci, którym w akcie samoobrony dźgnął hrabinę. Spowodowało to błyskawiczną i drastyczną mutację Alciny, która przybrała postać masywnego, uskrzydlonego stworzenia. W takiej formie mogła oglądać ją jedynie Miranda, a Ethan był drugim człowiekiem, który zobaczył pełne oblicze Dimitrescu. Ethan osłabił hrabinę do tego stopnia, iż oboje runęli na najniższe piętro wieży. Na skutek poniesionych obrażeń jej ciało zaczęło się krystalizować. Ethan widział już podobny proces, który zachodził po śmierci osób zainfekowanych pleśnią na farmie Bakerów, a Winters ostatecznie przyczynił się do wygaśnięcia szlacheckiego rodu Dimitrescu.
Zamek Lady Dimitrescu skrywa wiele cennych skarbów. Poza fragmentami kryształów, workami monet czy szczątkami pań zamku możemy znaleźć bardziej wartościowe przedmioty. W demie technologicznym Maiden mieliśmy możliwość zwiedzać zamczysko hrabiny i docenić kunszt architektury oczami kobiety imieniem Ingrid. Według twórców była to niezależna postać, która ostatecznie w ciekawy sposób trafiła do finalnej gry. Jej historia nie ma szczęśliwego zakończenia. Podczas ucieczki w demie zostaje zamordowana przez Alcinę. Kilka lat później, gdy eksplorujemy lochy fortecy jako Ethan, eliminujemy niewolnicę Dimitrescu, a jedna z nich upuszcza naszyjnik. Jest to ten sam naszyjnik, który znajdujemy w demie i należał on właśnie do nikogo innego jak Ingrid. Książę chętnie go odkupi za 2000 leja. Drewniany posążek anioła jest warty około 3000 leja i jest to pamiątka ze starych czasów, ukryta w zamkniętej szafce na pierwszym poziomie we wschodniej części zamku. Szkarłatne szkło, czyli kielich, z którego Alcina wypija krew swoich ofiar, znajdziemy w sypialni hrabiny. Duke oferuje skromną sumkę 3500 leja, ale za taki przedmiot to uczciwa cena. Bardzo wartościowym skarbem, który możemy zdobyć, jest szminka Lady Alciny. Została ona zrobiona na specjalne zamówienie, a Dimitrescu była do niej mocno przywiązana. Pewnego razu hrabina ją zgubiła, a w jej poszukiwania była zaangażowana cała służba. Szminka znajduje się w łazience Dimitrescu, a gdy podwędzimy ją z toaletki, sprzedamy z zyskiem za 6000 leja. Pomieszczenie z handlarzem zawiera pewną zagadkę, labirynt, po którego rozwiązaniu gracz w ramach nagrody zdobywa skrystalizowane szczątki warte 8000 leja. Legenda głosi, iż należały one do jednej z żon mężczyzny, który stworzył kilka takich zagadek. Now spend like kings. Aby złożyć lazurowy pierścień, potrzebujemy dwóch przedmiotów: srebrnego pierścienia, który znajduje się w sali przyjemności, oraz oka z sarkofagu, który spoczywa w specjalnej komorze położonej w lochach. Pełen pierścień sprzedamy za 12 000 leja. Bardzo cenny przedmiot powiązany z Dimitrescu znajduje się wewnątrz małej zamkniętej skrzyni. Aby go otworzyć, będzie nam potrzebny klucz, który znajduje się wewnątrz naszyjnika Luizy. Gdy wrócimy do wioski po sekcji w zamku, będzie on leżał przy spalonym domu. Czara rodziny Caesar jest warta 19 000 leja. By wejść w posiadanie tego przedmiotu, trzeba nieco się nagłowić. Otóż złoty posążek z wizerunkiem Dimitrescu znajdziemy w skarbcu w pobliżu rzeki. Dostęp do tego obszaru odblokujemy po przejściu połowy gry i trzeba tam dopłynąć łodzią. Aby otworzyć kryptę, musimy rozwiązać dość prostą zagadkę. Posążek jest wart aż 20 000 leja. Okazuje się, iż najbardziej wartościowym przedmiotem jest naszyjnik rodziny Dimitrescu, który wyciągniemy ze studni w wiosce. Dodatkowo, gdy przyozdobimy go 2 rubinami, jest wart 50 000 leja. Takie same naszyjniki nosiły córki Alciny. Twórcy 8 części od samego początku planowali stworzyć postać czarującej wampirzycy, która podobnie jak Jack Baker z 7 części lub Pan X z Resident Evil 2 Remake będzie polować i prześladować gracza. Otwarcie mówili, iż czerpali garściami z powieści Brama Stokera oraz historii Włada Palownika, a także niesławnej legendy związanej z morderczynią Elżbietą Batory i jej rzekomym popijaniu oraz kąpieli w krwi swoich ofiar. Podobieństw do hrabiego Drakuli względem Alciny mamy tutaj na pęczki i nie jest to żadnym zaskoczeniem, gdyż ten motyw często wykorzystywany jest przy okazji realizacji filmów czy właśnie gier. Według dyrektora artystycznego Resident Evil Village, Alcina to sprytne połączenie fikcyjnych postaci jak Morticia Adams, Lust czy Hatshepsut-sama wraz z osobowością Drakuli oraz
oraz wcześniej wspomnianej hrabiny Batory. Inspiracją dla ubioru Dimitrescu stanowiły fotografie z albumu Erika Holmana z 1938 roku oraz moda, jaka panowała w latach 60. Jeśli chodzi o jej wysoki wzrost, twórcom zależało na tym, by gracz czuł się przytłoczony przez silną, postawną kobietę, a zmutowana forma to ukłon w stronę klasycznych potworów w uniwersum Resident Evil oraz Zakonu Smoka, do którego należał sam Vlad Dracula. Co najciekawsze, internet nie wybuchł od razu po ujawnieniu postaci Alcini Dimitrescu. Opublikowany pierwszy zwiastun gracze przyjęli bardzo ciepło, ale nic nie zapowiadało burzy, która miała nadejść kilka miesięcy później. Zainteresowanie krwiożerczą hrabiną zaczęło rosnąć pod koniec 2020 i w pewnym momencie przebiło nawet najpopularniejszą postać uniwersum Jill Valentine. 21 stycznia 2021 roku, gdy Capcom wypuścił trzeci zwiastun Village, internet eksplodował. Dosłownie dzięki jednej scenie, którą właśnie widzicie na ekranie, serca graczy zabiły mocniej. Każdy, kto nawet nie śledził uniwersum Resident Evil, usłyszał o Alcinie Dimitrescu i chciał na własne oczy zobaczyć wysoką, przepiękną postać, jaką wykreował Capcom. Sama firma była zaskoczona takim obrotem spraw, portale growe rozpisywały się na lewo i prawo, a co bardziej hardkorowi fani zaczęli poszukiwać osoby, która użyczyła twarzy hrabinie. W ten sposób dotarli do modelki Heleny Mańkowskiej. Cześć kochani, witam serdecznie. Wysyłam wam dużo miłości, dużo ciepła, dużo Lady Dimitrescu sił i chciałam wam bardzo podziękować za to, że jesteście i że przyjęliście mnie tak cieplutko do grona rodziny Resident Evil. Mua. Musimy jednak pamiętać, że Alcina nie zostałaby tak dobrze zapamiętana, gdyby nie świetna kreacja, jaką dostarczyła Maggie Robertson. Dzięki jej talentom aktorskim Dimitrescu jest arystokratką z gracją, wdziękiem i osobowością. That man will pay for what he's done. Herb Lady Dimitrescu składa się z kwiatu z dwoma mieczami, symbolu kobiecej mocy, a widoczny krzyż nawiązuje do wampirów. Blisko serca nosi 3 czarne róże, które reprezentują jej córki. Jeden z wczesnych szkiców Alciny przedstawiał ją z nożycami do przycinania ogrodu. Miała za ich pomocą uśmiercać swoje ofiary, ale twórcy ostatecznie obrali inny kierunek rozwoju postaci. Zapewne było to luźne odniesienie do Scissorsmana z serii Clock Tower. Według portalu Resident Evil.net, który przechowuje różne statystyki graczy z gier spod szyldu rezydencji zła, ze wszystkich 3 sióstr Cassandra na całym świecie zabiła największą ilość graczy. Krzyk kobiety po wejściu do zamku Dimitrescu pochodzi z gry Dead by Daylight i aż ciężko uwierzyć, że to tylko zbieg okoliczności, szczególnie po tym, gdy obie firmy zajmujące się grami nawiązały wzajemną współpracę. Tajemnicza choroba, na którą choruje Alcina, to zapewne porfiria. Interesujące, że przy projektowaniu Alciny twórcy użyli 2 modelek dla twarzy Lady panią Helenę oraz ciała pani Kliach. Aktualnie żyje ona w Japonii, zajmuje się tańcem i śpiewem oraz jest nauczycielką jogi. Dzięki jej uprzejmości wymieniliśmy z nią kilka wiadomości przez Instagrama. Aby napędzić sprzedaż oraz zainteresowanie graczy, sprzedawano swojego czasu ręczniki w rozmiarze odpowiadającym wzrostowi Alciny. Pojawiły się również standy reklamowe Dimitrescu, a nawet zaprojektowano szpilki, które nosiła sama hrabina. Co najbardziej ciekawe, jeden z obserwujących konto na Twitterze firmy Capcom miał możliwość wygrać figurkę Dimitrescu. Rzeźba miała zostać wylosowana wśród społeczności po osiągnięciu 50 000 obserwujących. Zwycięzcą okazał się Jeremy Pryor. Alcina Dimitrescu to pełna nienawiści kobieta o skrajnie sadystycznych skłonnościach. Tyran, który podobnie jak jej przodkowie rządziła twardą ręką. Jednak czy w jej osobowości znajdziemy chociaż jedną pozytywną cechę? Otóż tak, jej miłość względem córek była prawdziwa i kochała je ponad wszystko.
Los hrabiny mógłby być też inny, gdyby nie jej dziedziczna choroba krwi, gdyż wtedy Miranda wykorzystałaby ciało Alkiny dla swojej zmarłej córki Ewy. Tak czy inaczej, los Dimitrescu był przesądzony. Dajcie znać, co wy sądzicie o żądnej krwi hrabinie. Pamiętajcie, że na naszym kanale znajdziecie również inne filmy poświęcone Village oraz odsyłamy was do naszych mediów społecznościowych, do których odnośniki znajdziecie w opisie tego filmu. Do usłyszenia, rezydenci zła, w kolejnych filmach.